Siema, z tej strony Piotrek, Retrogierki. Dzisiaj na ekranie Fantavision, gra logiczno-zręcznościowa wydana na PlayStation 2 w 2000 roku, 9 marca. Był to jeden z tytułów startowych na ten system i przez to dostał dość mocno po tyłku od różnych serwisów. Głównie chodziło o to, że gra jest jaka jest. Gra jest grą typu popierdółka. Nie każdy po nią sięgnie, nie każdy lubi takie tytuły. Jak wiadomo, tytuły startowe, jeżeli wychodzi jakiś nowy system, powinny zrywać papę z głowy, a nie być po prostu jakąś prostą grą logiczną, która w zasadzie nie pokazuje nic. I to była właśnie główna bolączka recenzentów w tamtych czasach. Pamiętam właśnie jak to było w PSX Extreme, strasznie zjechane. Nie sama gra, a decyzja właśnie zarządu Sony, że postanowiło wrzucić to jako jeden z tytułów startowych dla systemu. Bo sama gra jest naprawdę w porządku. Jak już wspomniałem, jest to gra logiczno-zręcznościowa. Polega ona na detonacji fajerwerek. Jakkolwiek to brzmi prosto, takie nie jest. Jeżeli pamiętacie taką grę, co się nazywa Missile Command, to już powinniście wiedzieć, o co mniej więcej chodzi. Ci, co nie znają tego tytułu, już tłumaczę, o co chodzi w Fantavision. W Fantavision chodzi o to, że mamy trzy rodzaje kolorów fajerwerek. Jest to kolor pomarańczowy, zielony i niebieski i trzeba je kursorkiem złapać i wysadzić. Brzmi prosto, ale takie nie jest. Pierwszy problem jest taki, że nie możemy łączyć kolorów. Znaczy możemy je łączyć, ale nie jest to takie oczywiste. Aby połączyć się kolory niebieski i pomarańczowy, trzeba złapać dziką fajerwerkę, tak to jest nazwane w grze. I aby to zrobić, musimy złapać najpierw minimum 3 kolory danego koloru, czyli na przykład pomarańczowego, potem dziką fajerwerkę, a potem dopiero kolejny kolor i tak aż do skutku. Brzmi to dalej w miarę prosto, ale jest kolejna rzecz, która nam przeszkadza w tym, jest to czas. Wszystkie fajerwerki mają określoną długość swojego życia i aby go przedłużyć, należy go zaznaczyć, ten fajerwerek, który chcemy detonować, odznaczyć go i tak aż będzie on nam użyteczny. I brzmi to dalej w miarę prosto, tyle jeżeli mamy już tych fajerwerków na ekranie uzbieranych około 10 czy 15, staje się to wręcz niemożliwe, więc trzeba tutaj kombinować, a wiadomo, im więcej wysadzonych tych fajerwerków w tym samym momencie, tym większa punktacja. I tutaj przychodzi nam z pomocą takie coś, co w grze jest nazwane reakcją łańcuchową, czyli detonujemy fajerwerki, te, które już mamy i liczymy na to, że te wyskakujące z dołu ekranu będą tego samego koloru, co fajerwerki, które zdetonowaliśmy i w momencie detonacji te, które już mamy, zetkną się z tymi, które lecą od dołu ekranu. Brzmi to dość skomplikowanie, tym bardziej jeszcze gorzej jest to wytłumaczyć, a w praktyce po około 10-15 minutach grania jesteśmy w stanie już to w miarę ogarnąć. Dodatkowo mamy pasek energii na dole ekranu, który zmniejsza się nam, jeżeli w grze nam nie idzie. Jeżeli dojdzie on do zera, no to już niestety Amba Fatima i koniec gry. Możemy oczywiście tą energię sobie w miarę odzyskać, są tam specjalne fajerwerki. One też działają jako dzika fajerwerka, która dodaje nam życie, aczkolwiek one niezbyt często się na tym ekranie pojawiają. I jest jeszcze jedna rzecz, jest to Star Mine. Star Mine jest to tryb bonusowy w grze, który
daje nam możliwość złapania większej ilości punktów, więc to jest chyba logiczne, że to jest właśnie po to ten tryb bonusowy. Na czym on polega i jak go uzyskać? Aby go uzyskać, musimy detonować fajerwerki gwiazdki, które również są traktowane jako fajerwerki dzikie. I tych fajerwerków musimy sobie zdetonować tyle, aby to słowo Starmine u dole ekranu całe się zaświeciło. Czyli jeden fajerwerk odpowiada za jedną literkę. Gdy już to słowo wypełnimy na ekranie, wyskakuje nam taka duża fajerwerka, którą nie sposób pominąć, bo leci dość wolno i jest dość dużo większa od pozostałych tych, które normalnie używamy. I aby ją zdetonować, musimy to zrobić tak jak to w przypadku fajerwerki dzikiej, złapać jakieś tam 3 kolorki minimum, fajerwerki tego samego koloru i zdetonować. Ale to nie jest to, co nas interesuje, jeżeli gramy po to, aby uzyskać jak największą ilość punktów, ponieważ jeżeli detonujemy większą ilość tych fajerwerków w różnych kolorach, dostajemy za to dodatkowe punkty, więc jeżeli mamy fajerwerki tylko w jednym kolorze, w trybie Starmine, tych punktów zdobędziemy mniej. A jeżeli będziemy mieli 2 lub 3 kolory i wszystkie będziemy, albo uda nam się wszystkie zdetonować, tych punktów dostaniemy więcej. Szczególnie jeżeli będzie to wszystko w trakcie jednego tego kombosa. Także trzeba pogłówkować, a dalej czas gra na naszą niekorzyść. Szczególnie, że tutaj nie czekamy na wyrzut kolejnej serii fajerwerków w tym trybie, tylko one po prostu cały czas sobie lecą spod dołu ekranu i cały czas musimy je chwytać, wysadzać i tak aż do zakończenia tej rundy bonusowej. Tych rund bonusowych możemy aktywować nawet kilka w trakcie jednego etapu. Wszystko zależy od tego, jak będzie nam szło podczas grania. Gra składa się z 8 etapów, nie jest to dużo, można to przejść w ciągu godziny, bo tyle ostatnio mi to zajęło. I te etapy są podzielone na 4 lokalizacje, więc pierwszy i drugi etap dzieje się na Ziemi, drugi i trzeci dzieje się w kosmosie, chyba na orbicie. Nie wiem, jak fajerwerki działają w kosmosie, raczej nie działają, ale taki był pomysł twórców, więc nie nam to oceniać. Czwarty dzieje się i piąty na bazie na Księżycu, a szósty... Dobrze mówię? Nie, przepraszam. 7 i 8 dzieje się w jakimś totalnie odjechanym 4. wymiarze, który wygląda jak jakaś kiszka od środka i to by było na tyle. 8 etapów, każdy po około 5-6 minut, więc daje nam to no, godzinkę z kawałkiem maksymalnie. Także nie jest to specjalnie długa gra, szczególnie fakt, że te lokalizacje totalnie nic nam nie zmieniają w rozgrywce, jest to po prostu tło dla gry i tyle. Równie dobrze mogło być to czarne, ale jest jakie jest. W grze jest jeszcze, aby trochę jej tą żywotność przedłużyć, jest tryb multiplayer. I tu gra dopiero pokazuje pazurki i to, na co ją stać, bo w trybie multiplayer, tryb jest dla 2 graczy, ekran jest przedzielony na półpionową kreską na początku i potem zależnie od poczynań graczy ta kreska się przesuwa bardziej w prawo lub bardziej w lewo. Ona cały czas będzie wracać na ten środek, chociaż to będzie się to działo dość powoli, ale od tego, co my robimy na ekranie, ona może być całkiem praktycznie po lewej lub po prawej stronie, zostawiając tylko mały skrawek dla drugiego gracza i to jest ta granica, gdzie ten gracz tej kreski przejść nie może, więc trzeba walczyć o to, aby ta
aby to pole dla naszych poczynień było jak największe. Dodatkowo mamy różne przeszkadzajki w formie zamiany miejsc, to znaczy my fizycznie na ekranie nie zamieniamy się miejscami, cały czas gracz pierwszy jest po lewej stronie, a gracz drugi po prawej, ale zamieniają nam się te fajerwerki stronami, czyli jeżeli myśmy mieli dużo tych fajerwerek po naszej stronie i gracz drugi miał ich bardzo mało i aktywował tą fajerwerkę zamiany ekranów, wtedy to wszystko się przekłada na drugą stronę i gracz drugi ma nasze fajerwerki, a my mamy jego i mamy w tym momencie problem. No albo możemy zrobić na odwrót, możemy właśnie temu drugiemu graczowi trochę życie uprzykrzyć. No, wszystko zależy od tego, jak to wszystko będzie rozegrane. Tak samo jak w trybie dla jednego gracza możemy aktywować tryb Starmine, możemy go aktywować praktycznie co chwilę, ponieważ te fajerwerki w trybie dla dwóch graczy wyskakują praktycznie cały czas spod tego ekranu, więc ta rozgrywka jest bardziej żywiołowa, bardziej się tam dzieje i cały czas się coś wybucha i w ogóle ciężko to ogarnąć i osoby, które mają padaczkę w tą grę raczej grać nie powinny, bo może im się stać krzywda z tego powodu, bo dość dużo się tutaj jest dość dużo rozbłysków i cały czas coś na tym ekranie migocze. Także tak to wygląda. A na czym polega w ogóle tryb multiplayer, bo o tym nie wspomniałem. Podczas konfigurowania gry dla dwóch graczy ustawiamy sobie ilość fajerwerków, które trzeba zdetonować. I maksymalna liczba to jest 999 fajerwerek, które możemy sobie wysadzić i wygrywa ta osoba, która jako pierwsza zdetonuje tą wybraną ilość tych fajerwerków, więc tak naprawdę nie chodzi tutaj o punkty, tylko o to, kto szybciej to zrobi, więc też to daje nam to smaczku, szczególnie, że każdy z graczy ma swój licznik i może sobie podejrzeć, ile ta druga osoba ma już tych fajerwerków zdetonowanych i w pewnym momencie dostaje paniki, bo on ma dopiero 100, a druga osoba ma już 300 i trzeba to nadgonić, także tak to wygląda, także gra jest naprawdę w porządku na dwóch graczy, jeżeli macie dosyć ciągłego klepania się po mordach w Tekkenie albo w Street Fighterze, to jest dość ciekawa odmiana, szczególnie, że rozgrywka jest dość szybka i tak naprawdę te 999, tą maksymalną liczbę można zrobić dosłownie w kilka minut, także to nie jest jakoś specjalnie długie. Słowem końca, czy warto w tą grę zagrać po 20 latach? Jak najbardziej. Jeżeli to zostało wydane w 2015 ponownie na PlayStation 4, to znaczy, że ta gra ma potencjał, a tym bardziej będzie miała jeszcze większy potencjał dzięki temu, że jest ona wyświetlana na telewizorze, który ma przynajmniej to HD Ready. Ja podejrzewam, że większość z Was, jeżeli posiadacie PlayStation 4, to macie telewizor Full HD albo 4K i to będzie naprawdę uczta dla oczu. Pomimo, że to nie jest remake, jest to po prostu jest to ta sama gra, która chodzi w większej rozdzielczości, to ona nadal dobrze wygląda po 20 latach. Nie jest to może jakaś uczta dla oka, szczególnie te tła, widać, że to już ma swoje lata, ale to się jakoś strasznie źle nie zestarzało. Po 20 latach nadal wygląda to dobrze, szczególnie, że te wszystkie budynki w tle, one są pokazywane z pewnej odległości, jest to noc i to bardzo wiele maskuje nam tych niedociągnięć w tej grafice, tego wszystkiego. To są wszystko bryły i naprawdę nie ma większego problemu, aby powiedzieć, że ta grafika jest jakaś strasznie, no,
Nie jest to brzydkie po prostu. No, ja nie będę tutaj filozofował. Wygląda to dobrze, te fajerwerki wyglądają dobrze, wszystko jest kolorowe, wszystko jest ładne. Ścieżka dźwiękowa jest całkiem znośna. Fajnie się tego słucha. Czy to grając na jednego gracza, po prostu siedząc sobie na kanapie i chcąc się odchamić w jakąś prostą, fajną grę od czasu do czasu, czy też grając na punkty i wściekaniem się, że znowu do pierwszego miejsca brakło nam tylko 1000 punktów i trzeba zagrać jeszcze raz. Naprawdę jest fajnie i ja ze szczerego serca ten tytuł mogę polecić. Szczególnie, że jest dość łatwo dostępny dzięki temu, że został wydany ponownie na PlayStation 4 i nie trzeba mieć do tego wcale ani PlayStation 2, ani oryginalnej gry na PlayStation 2, bo spokojnie możemy sobie to zagrać za około 40 zł na współczesnym systemie. Ja tą grę posiadam akurat w oryginale na dwójce, bo udało mi się ją kupić na retro giełdzie w Leeds i było o tym wspomniane w tym samym materiale. Jeżeli ktoś go nie miał okazji jeszcze widzieć, na końcu filmu będzie odnośnik bezpośredni, aby można było sobie ten film zobaczyć. A ja tymczasem będę się z Wami żegnał. Jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania kanału i do uderzenia w ten dzwoneczek, żeby Wam przychodziły te wszystkie powiadomienia. Ja wiem, że na razie tego jeszcze nie ma jakoś specjalnie dużo, ale sukcesywnie wrzucam i wrzucać nadal będę, ponieważ sprawia mi to przyjemność dzielenia się z Wami tymi wszystkimi informacjami. A w międzyczasie, gdy na kanale jest cisza, zapraszam na moje social media, zapraszam na Instagrama i na Facebooka, które możecie sobie tutaj teraz zobaczyć na ekranie, nazwy tych kanałów na tych platformach. A ja już nie przedłużając, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!